Siemaneczko. Dzisiaj zobaczcie, robimy test zasięgu tej bestii Osoma Gosol 2, czyli naprzód dużo 2. Jest przygotowany z kluczykiem NFC. Zobaczymy jakie to ma napięcie. Dobra, widzicie, wszystkie kreski są. Nie wiem, czy widać dobrze. Gdzie te kurde jest? O, 54,4 V. Więc będziemy startować z takiej wartości, to jest maksymalna, jaką można się naładować. No i co? No i zapraszam. Zobaczymy, ile to uciągnie. No dobra, ruszamy. Mamy od do 86 km. Oczywiście tryb race, nie będziemy się tutaj pieprzyć w tańcu, nie? 86 odo, więc zobaczymy, ile wyniesie zasięgu. Mam taki cel, żeby jechać 15 km w jedną stronę i w drugą, czyli 30. Pamiętajcie, tu jest 48V bateria na 13 Ah. Także to nie jest dużo, ale mam nadzieję, że zrobię te 30 km. Producent podaje 70. Troszkę to jest dużo. Mało realne moim zdaniem, no ale zobaczymy. Będziemy jechać średnio tak między 20 a 30 na godzinę. Tak wiadomo, jak po jakichś tam chodnikach tak dalej, to 20, nie więcej niż 25, troszeczkę na trasie 30, może nawet sprawdzę VMAX-a, kto wie. O, od razu zawieszenie sprawdzamy. No powiem wam tak, jest twardo jest. Chociaż te sprężyny da się regulować, to jest twardo, ale w miarę ok. Nie ma tragedii. Dla przypomnienia, 85 kg waga Ridera, plus pewnie ekwipunek, no to i ubrania, no to tam do 90 dojdzie to pewnie, jakoś tak 88 może. Ale liczcie 85-90, tak, kilogramów. Hulajnoga ma 13 Ah baterię, czyli bardzo małą, więc to nie jest dużo. Widzę, że jest jeden rider z lewej strony, będzie mnie chyba wyprzedzał. Ale my robimy test zasięgu, a nie test ścigania się. No, widzicie? O, na kamikadze. Popisy robi. O. Ty kurde, ja cię zaraz wezmę. Jezus, jak ten osom się rozpędza. O, zobaczcie Matoła. Widzicie jakie popisy? To chyba VMAX jest tej wspaniałej maszyny. Nie no dobry, 32 na godzinę, a chłop się kładzie tym kamikadze. Dobrze. Cieszę się, że nie wyjechałem tanderem. To bym cię wziął jednym paluszkiem, o tym. Dobra, wracając do tematu. No widzicie, 30 średnia się zrobiła, za szybko jadę. Wracając do tematu, no to wiecie, 85-90 kg, 13 bateria na 48V, no to wiecie, to nie brzmi dobrze. To jest przepis na to, że nie dojadę do domu, bo w jedną stronę raczej dojadę. No, jeszcze stare baby. No, bójcie się. Bym dogonił go. Myślicie, że szybszy jest nosą, czy to kamikadze? To chyba był jednosilnikowy kamikadze, więc... No tylko, że tamten ma 20 prawdopodobnie baterię na 52V, albo 48 też. No ale ścigać nie będziemy się. 30 na godzinę średnia teraz. Więc widzicie, między 20 a 30, ale jak ja będę miał takich pacjentów przed sobą, no to ja będę, wiecie, bliżej 30 jechał. Także moje oczekiwania są takie. Jeżeli ja na 18 baterii robiłem 55 km, no to tutaj powinienem zrobić takie 40, 35. Kto wie? Kto tam wie? Dobra, skręcamy sobie. O. No, powiem wam tak. Hamulce zajebiste są. Jak na linkowe. Mega. No i słuchajcie, parę razy ją doładowałem. Znaczy doładowywałem tam od wartości, wiecie, tam troszeczkę przejechałem się, no to doładowałem i tak myślę, że ta bateria powinna być względnie ułożona. Chociaż ktoś powie, no to jest 87 km, tak, ale no mimo wszystko to były jakieś dwa pełne pewnie naładowania. Pamiętajcie, mamy 12 stopni też Celsjusza
w Łodzi, więc to jest taka temperatura, która może minimalnie przeszkadzać w zasięgu. Może tak wiecie, 10-15% mniej pokazywać niż to, co by pokazywało, gdyby było 20 stopni. Pamiętajcie też, że jest słońce, no to może troszeczkę to minimalizuje. Dużego wiatru nie ma, więc myślę, że to niewiele gorszy zasięg będzie niż to, co byście mieli, gdyby było powiedzmy tam 20-25 stopni. Takie 10% musicie, pamiętajcie, sobie dodać, jak będziecie jeździć latem. No, 27 na godzinę. Widzicie, 51,5 V jest napięcie. No tu napięcie to będzie schodzić mocno. No. Na razie jedzie się ok. Na razie jedzie się ok. Powiem Wam tak, jeszcze co do wysokości kierownicy, o której wspomniałem, że ona jest bardzo wysoko. Tam w jednym materiale Smart Ride'a chłopak z serwisu się zadowolił. Stwierdził, że to jest bardzo dobrze, że jest wysoko kierownica, bo on miał tam ponad 1,80 m, może nawet 1,90 m, nie pamiętam. Tylko że nie wziął pod uwagę, że ta hulajnoga jest dla osób raczej niższych, przynajmniej takich powinna być, lżejszych. No a lżejszy, no to też niższy na ogół. No. I generalnie dla takich osób, o, czerwone, to nie do końca dobra jest kierownica. Na początku żona się cieszyła, mówi, a nie no, spoko się jedzie, ale po jakimś czasie już jej przeszkadzało, że taka kierownica jest bardzo wysoko. Więc no miała praktycznie, o tak jak ja teraz stoję, to ona miała tak kierownicę jadąc. O kurwa, zielone, no. Więc to nie jest dobra kierownica, wysokość dla osób niskich i no, bądź co bądź lżejszych. Bo lżejszy to też niski, no bo raczej nie sądzę, że ktoś waży 50 kg i ma 1,90 m. Więc to jest niestety minus. Ale plusów jest troszeczkę więcej. Ale zobaczymy, czy ten największy plus, najważniejszy, czyli bateria, będzie plusem dodatnim, czy plusem ujemnym w tej całej zabawie. No tak wygląda, no ta bestia. No. Jeszcze się napis świeci dziwny. Czy lampka zgaszona. Odblask jest, no wygląda tak fajnie. Taka fajna hulajnóżka. No, na razie sztywno, nic nie wiecie, nie klekoczy, na co jest dopiero 87 km. To trzeba byłoby z 2000 nabić co najmniej. Być może mi się uda to zrobić, wiecie, no. Co prawda może nie mnie bardziej, tylko żonie, bo ona sobie tam czasami dojeżdża. Kurwa, ile tego szkła. Więc może nabije to. Tylko że to dużo ładowań będzie trzeba. Pamiętajcie, cena 1690 chyba złotych z kodem OSOM 6 i OSOM do sklepu OSOM. Znaczy sklep OSOM chyba mają wyższej cenie. Geekbuying wiem, że ma niższą. Wiecie, ja nic z tego nie mam, poza tym, że ta hulajnoga jest dealem z Geekbuyingiem, ale generalnie z kodu nie mam nic. I teraz tak, 1690 zł, sobie pomyślicie, czy to dużo, czy to mało, co można za to mieć? Oczywiście bierzemy pod uwagę tylko hulajnogi nowe, no bo używane, no to zawsze możecie wyhaczyć lepsze okazje, z tym, że z używanymi różna jest historia. Dobra, bierzemy tego dziadzie. No, z używanymi jest różna historia, więc no, mówimy o nowych. Nowych praktycznie nie ma w tej cenie żadnych poważnych hulajnóg, a ta hulajnoga wygląda na poważną. Powtórzę, poza baterią, która jest 13, no ale coś za coś, nie? Ja Wam tylko mogę powiedzieć, jak tą hulajnogą się jeździ, a jeździ się nią bardzo dobrze, bardzo dobrze. Manetka fajnie chodzi, dobrze się jest, dobra pozycja stojąca jest. Wiecie, ja czuję tu jakość tu czuję i podejrzanie za dobra ta jakość jest względem tego, co jest ta cena, więc zobaczymy, czy ta bakteria wytrzyma. Jak wytrzyma jedną stronę i powrót, to powiem Wam, że jest to git hulajnoga, bo pamiętajcie, 90 kg ze wszystkim. A, no i tradycyjnie co 10 km robimy oczywiście zatrzymanie, no i sprawdzenie stanu baterii. Jak ktoś patrzy na te amortyzatory, sobie myśli, o, będzie jak na chmurce. No nie będzie, chyba że się wyrobią. No, na razie jest twarde sprężyny. Ale dobra,
To nie jest złe rozwiązanie, bo wybierze Wam to, co trzeba wybrać. Może nie będziecie, wiecie, mieli mięciutko, ale okej. Jest okej. Dalsza rzecz. Kurwa, zapomniałem, co miałem powiedzieć. Tak jak mówiłem, hamulce. Na razie sztos hamulce. Jak na linkowe, to jest rewelacja. Ale wiemy, że to jak się o to nie dba, no to będzie to chujnia. No i co, zmieścimy się? Dobra, chuj, zjadę Ci. I dziś gościu, teraz muszę jeszcze pół godziny rozpędzać. Dobra, jedziemy. Wyświetlacz czytelny, spoko. Spoko jest ten wyświetlacz. To ja już mówiłem w prezentacji takich pierwszych wrażeń. Myślę, czy by sobie wjechać do lasu. Czy sobie wjechać do lasu, czy nie? O, jedź, bo mnie zabiją tu. Kurde, no. Jak myślicie, jedziemy do lasu na offroad? Jedziemy, a czemu nie? Czemu, why not, nie? Słuchajcie, zobaczcie. Sprawdzimy to zawieszenie w takich warunkach, bo wiecie, no, nie każdy ma dywan. O. Ja generalnie nie jeżdżę po takich miejscach, bo mi szkoda jest brudzić sprzęt. Ale widzę, że to jest tak spoko, no nie jest tak za sucho, a nie jest za mokro, tak utwardzone jest to. No ale jedziemy, sprawdzamy w warunkach tego typu. No na razie się jedzie ok. 22 na godzinę. Wiecie, to ma być test zasięgu, wiadomo, że w takich warunkach, no to ten zasięg zawsze będzie się lekko skracał. Ale tu się jedzie dobrze. No powiem Wam szczerze, że jakbym tu wjechał Thunderem na elastomerach, to nie wiem, czy nie byłoby tak samo, albo nawet lepiej. Bo wiecie, Thunder ma te 11 opony, a tu macie 10, 2,5 cala szerokości. Więc to nie jest na offroad. Tutaj to powinien być terenowe opony, ale generalnie jedzie. Nie zatrzymuje się. No. Też nie dostaje jakoś po dupie. O. No spoko. No wiecie, jak na chmurce to się tutaj nie jedzie, ale daje radę, o, bo jest po wsi noga. Już po wsi noga. Zaraz będzie atakował. Dzień dobry, pieseczko. A, w dupie ma. Mądry pies. O, jedziemy. Potrzebujemy znów pół godziny na rozpędzenie się. O, tu sobie sprawdzimy sprzęcik. O. Wiecie, jak się wjeżdża w takie coś, to nieważne jakie macie zawieszenie, będzie dupa. Jedynym rozwiązaniem to jest zapieprzanie. Zapieprzanie. Co najmniej, jak to daje. O, pracuje sprzęt. Ale nie jedzie się jakoś źle. Dźwięk straszniejszy niż faktycznie to jest. 7,5 km. O. No to zobaczcie. O. Kurwa. To powiem Wam tak. Teraz już wiem, znaczy już wcześniej też wiedziałem, ale teraz mogę Wam powiedzieć. Pieprzenie, że elastomer to jest słabe zawieszenie. Ja coś Wam powiem, jak ja tutaj wjeżdżałem Thunderem, ja nawet tego nie czułem. Opony 11 to raz. Elastomer jest dobry na małe dziurki. O! Nie podbija za bardzo wtedy. I wtedy płyniecie. No dobra. O, kurwa. Dobra. Ciężko utrzymać się z tej linii, wiecie, gdzie nie ma tych dziur. No już. Blakoczą te kundle. Powiem Wam tak, jeszcze jedna rzecz. Co do deku. Ja czuję zmęczenie na łydce. Nie, na łydce nie czuję zmęczenia. Czuję zmęczenie na
mięśniu czworogłowym, czyli na udzie. Czuję zmęczenie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu się przyzwyczaiłem troszeczkę do czegoś innego, do większego, że mam miejsce na blacie, ale czuję, że jestem taki stłamszony. Generalnie jak się nie jeździ zbyt długo, a tu się nie da raczej jeździć zbyt długo, no to ten dek to nie ma do czego się przyczepić. To jest taki dek, jak wiecie, we wszystkich hulajnogach pokroju, nie wiem, Kamikaze, Kukirin G2 i tak dalej. To znacie, tak? Znacie, mówię, tych, którzy mają te hulajnogi. To jest ten sam poziom. Ale podnóżek też nie jest jakoś za mocno zadarty. No więc też nie wiem, czemu tak wpływa to na mnie, że ja po prostu czuję takie zmęczenie troszeczkę. Nie, może prawą dam teraz do przodu. O, odpocznie troszeczkę. No i widzicie, możecie mieć hulajnogę z zawieszeniem i po 8,5 km się zmęczycie, a możecie mieć takiego tandera bez zawieszenia, znaczy elastomerowe, i się nie zmęczycie po 100 km. Ile robią opony, to głowa mała. Pytanie, czy tutaj da się jakieś inne opony wsadzić? No pewnie da się, ale mi chodziło inne, czyli takie jak PMT. Są PMT-ki, te 2,5 calowe, i powiem wam, że one były zajebiste. One były po prostu marzeniem, tylko że jaki sens jest kupować hulajnogę za 1700 niecałych złotych i montowania opon PMT, które by wyniosły pewnie co najmniej 400 za dwie. Przecież jakby się znalazło jeszcze te takie cięższe, nie? Bo te cięższe są trochę tańsze. No to wiecie, opony w cenie 25% wartości hulajnogi. A wiemy, że opony to się zużywają. Więc moim zdaniem nie warto, ale wiem, że one by tutaj dużo dały. Bardzo dużo. Natomiast są inne dobre opony, być może szersze by się zmieściły, jakieś 3-calowe. To które takie tuwociki, wiecie. Klasyczny tuwocik, każdy je zna. One akurat byłyby spoko tutaj. Nie wiem jak z zasięgiem, ale te tuwoty by się sprawdziły. O, jedź. Jedź pod górę. No nie jest to demon szybkości, to od razu wam mówię. Ani zrywności. To niby 1100 watów, ale to rusza jak Joyor, Tylko że Joyor ma chyba w specyfikacji 500 albo 600 watów, ale gdzieś tam kiedyś czytałem, że on chyba w szczycie ma 1200. I możliwe, że to jest prawda, bo czułem w Joyorze taką dynamikę, Tu tej dynamiki nie czuć, co nie oznacza, że hulajnoga nie rozpędzi się na przykład do 40. Zaraz sprawdzimy sobie, jebniemy tam dalej V-Maxika. Troszeczkę z górki polecimy, żeby zobaczyć, ile da się wyciągnąć na niej. Na razie 30 jedziemy sobie spokojnie. Bateria na razie dobrze wypada, więc jedziemy. Chyba przyznacie, że nie jadę zbyt wolno. Jadę bliżej 30. 25 to jest takie minimum, nie zwalniam, więc bo nie da się, umówmy się. O, już i leci. Jeden, drugi. Kurwa, czym was tam, jak tam was wychowują? Kurwa, hulajnogi nie widzieli? O, następne. O, ja pierdolę. Z buszu. Zobaczcie. Zatrzymujemy się, tylko zatrzymamy się przy drzewie. Będziemy jechać pod górkę, pod dosyć mocną górkę. Zobaczymy, czy da radę ta hulajnoga. Słuchajcie. Pierwsze 10 km. Pierwsze 10 km. Nie wiem, czy widać. Widać. Pierwsze 10 km i mamy ile tych voltów? 50. 4,5 V zeszło na 10 km. To powiem wam, że dużo. Poczekamy, aż ten się wyszaleje tym Porszakiem. Jedź. Poszła, dobra. Idziemy pod bardzo stromą górę. Stromą? Pod górkę mocno.
Zobaczymy, czy da radę. No na razie jedzie, rozpędza się git. No zobaczcie, no jest 30. Nie, no spoko się rozpędza. To ja miałem wrażenie, znaczy ona nie jest wiadomo jakaś tam, ale jedzie sprawnie. No i słuchajcie, 4,5 V na 10 km. No to jest dużo. Ja pamiętam, że robiłem około 20 km na Joyorze, jak mi zostawało tam 49,2 V, coś takiego, więc no nie sądzę, że zrobię 10 km jeszcze na 1 V. No. Wiemy, że te wskaźniki czasami mają taką tendencję, że raz chodzą szybciej, raz wolniej. No ale generalnie niepokoi mnie 4,5 V na 10 km. Dużo, bardzo dużo. No ale zobaczymy. W jedną stronę na pewno dojadę, ale czy wrócę? Dobra, a jeszcze muszę VMAXa sprawdzić. Ale to będzie taki VMAX, wiecie, z przymrużeniem oka. Oj, ptaszek leżał. Dlatego, że gdybym ja robił taki VMAX, to by było mi szkoda baterii, więc to też jest jednak trochę lipa z tym, że nie za bardzo sobie przykazujecie tą hulajnogą. Nawet jeżeli można nią przygazować, no to jednak to mocno odczuje bateria. Ale jak ktoś nie chce, nie potrzebuje mocy, a potrzebuje naprawdę solidnie zrobioną hulajnogę, no to jest. A jeszcze będzie jeden podjazd pod górkę i to pod bardzo dużą górkę, więc zobaczymy. Na razie tutaj jedziemy z górki. Kurwa, wypierdalaj. Znowu w tym samym miejscu mucha mi wpada. O, widzicie, jaka pod górkę jedziemy? No trochę tutaj trzeba chyba trochę przygazować, co? Full maneta, zobaczcie, full maneta pod górę i 24, no nie może więcej jechać, 23, 22, no bo to jest jednak, wiecie, wyzwanie. Wyzwanie, 24 na full manecie pod górkę, no widać, że to jest jednak, wiecie, wyzwanie, ale daje radę, 25 na godzinę, no spoko. I teraz przygotujcie się. Teraz się przygotujcie. Teraz będzie VMAX na baterii, która no już pewnie zbliża się do połowy. Dobra, lecimy. 3, 4, lecimy. Czy mi będzie chciała wyrwać duszę? Ta naprzód dusza. Lecimy. 37, 40 na godzinę. Matko jedyna. Ale sztywno. 45, kurwa, muszę się położyć, no. 46, 47, matko boska. Wyrywa mi duszę, bo to jest naprzód duszo, cwaj. 46 na godzinę. Słuchajcie, no i co? Zatkało kakao. Zatkało, zazdrośnicy. Wasze kamikazy tak nie potrafią, ani żadne kukurynu. No i co? Mówiłem. To jest poważny sprzęt dla poważnych ludzi. 46 na godzinę. Wy widzieliście, dzieciaki, taką prędkość? Nie sądzę. Nie sądzę. To chciało mi wyrwać duszę. Lecimy. Jedna kreska zeszła tylko baterii. No to jednak może mnie zaskoczy ta hulajka. A, wiem, co miałem powiedzieć. Słuchajcie. Tu podobno nie ma tempomatu. Tak czytałem. Więc wierzę na słowo, że go nie ma. Druga sprawa. Hamowanie silnikiem. To jest coś, czego tutaj nie rozumiem. W sensie, zobaczcie, jadę sobie. Wiecie, hamowanie silnikiem to jest coś takiego, że sobie naciskacie klamkę, kawałeczek. Zobaczcie. No, hamuje, ale ja prawie tego nie czuję. O, całe kreski, wszystkie prawie na chwilę się pojawiły. Więc hamowanie silnikiem jest naprawdę delikatne, a ustawiłem je na maksa. Więc polecam od razu ustawić na maksa to hamowanie silnikiem. Spokojnie, nie wyskoczycie przez kierownicę. To prawie nie działa. Prawie mówię, bo ja się przyzwyczaiłem do innych standardów. Uważam, że taki Joyor Y66, który jest starszy jakieś 5 lat,
to on hamowanie silnikiem ma idealne. Idealny, tam jest idealny poziom hamowania silnika. Nigdy nie spotkałem się w żadnej innej hulajnodze z tak dobrym hamowaniem silnika. Oczywiście tam nie było możliwości modyfikacji tego, w sensie ustawienia siły. Są hulajnogi, gdzie możecie to ustawić sobie. No dobra, lecimy do głównego celu, ale słuchajcie, no 14 km przejechane. 14? A cel był 15. Ale do celu to jest jeszcze ze 3. Więc coś tu nie halo. Okej, odbiłem może z kilometr, ale więcej chyba nie. No dobra, lecimy. Kurwa, trochę za szybko. Trochę za szybko mnie ponosi. Wiecie, przyzwyczajenia z mocniejszych hulajnóg. Ale generalnie powiem wam tak, jak jedziecie, nie wiem, w kolumnie znajomych, na przykład 5 osób, coś takiego, to czy szybciej jeździ się niż, nie wiem, 25-30? Bo nie sądzę. Może czasami jakiś tam strzał, ale generalnie jak ja jeżdżę ze znajomymi, jakieś takie mini zloty, no to 25, 30, może 35 czasami. Nie jeździ się za szybko. Więc generalnie taka prędkość jest ok. A te większe prędkości to są raczej takie tylko i wyłącznie strzały. No. Poza tym przy takiej hulajnodze jak ta, no to takie 40 na godzinę odczuwa się, no bo jednak to są małe kółka. Wszystko małe, no. Ale dla początkujących, powtórzę, to jest naprawdę spoko sprzęt. Już od odpakowania stwarza wrażenie porządnego sprzętu ta hulajnoga. W tej cenie, gdybym ja miał 5 lat temu taką hulajnogę do wyboru, to powiem wam, żebym się zastanowił. Jak ja brałem Joyora, to on od początku już miał luzy. Nie takie duże, ale miał. A tutaj jest wszystko sztywniutko. Trochę się ujebał wyświetlacz. Widać, że on łapie brud. Ostatnio tędy przejeżdżałem z żoną i młodzi ludzie mi tą trąbili. Także pozdrawiam, jak oglądacie tutaj, to są okolice Strykowa, dokładnie to Dobra. Więc jak chłopaki oglądacie to pozdrawiam was. Może kiedyś, często tędy przejeżdżamy. Raz myślę, że w tygodniu, a w sezonie to nawet częściej. Więc jak coś to możecie dołączać. Macie też grupę Discordową. Będzie też link. Możecie dołączyć. No i możemy śmigać sobie. No dobra. Polatam sobie troszeczkę dronem, bo dawno nie latałem. A wiecie, mam nowego drona. DJI Mini 5 Pro. Żal nie spróbować. No dobra, lecimy dalej i zrobimy przy 20 km sobie przerwę. Kurwa, gdzie ten kluczyk jest? Dobra, zobaczmy w ogóle ile tam się... Powiem wam, że jedna uwaga, zobaczcie, ja nie mam długo tego wyświetlacza, ale, tej hulajnogi, zobaczcie, już są ryski. Także,
No trochę tutaj polecałbym na początek może nie zdejmować tej naklejki ochronnej. O, łącznie 102 odjąć 86 to jest 16 km przejechane. No zobaczymy, 4 przejedziemy jeszcze i zrobimy przerwę sobie i zobaczymy, ile tej bakterii jest, czy nam starczy w ogóle. A gdzie to jest park, eko, sport. No tych trybów jest tak dużo, jakby to co najmniej, nie wiem, 200 jechało na godzinę. Jedziesz czy nie jedziesz? Jedziesz, no to jedziemy. O, jest moc. Jedziemy coś zjeść. No wchodzi w zakręty dosyć sprawnie. Lepiej mi się w tym wjeżdża w zakręt niż tanderem, no ale wiadomo, to jest hulajnoga dużo lżejsza, aczkolwiek nie tak bardzo lekka, bo 27 kg, to słuchajcie, 27 kg, a fajnie, że trąbisz se. O, jedź, ładny kolor, następny, jedź. Słuchajcie, 27 kg to nie jest mało, bo Joyor miał 24, a miał większą baterię, więc gdzie ta waga? W jakości chyba w jakości wykonania. Wiecie, no tu jest ten plastikowy dek, ale ja generalnie nie zwracam na to uwagi. Wiem, że wielu tych osób na YouTubie mówiło, że to plastikowy, że takie... No było parę osób, które narzekały na ten plastikowy dek, ale ja uważam, że to nie ma znaczenia. Tego się nie czuje praktycznie. Plastikowy, amelinowy, czy jakiś tam inny, nie ma znaczenia. O, troszeczkę się rozpędziłem. 35, no to jest przyzwyczajenie, no. Tutaj nie możecie zapominać, znaczy nie możecie zapomnieć o tym, że tu nie bałuje się. Tu się jedzie powoli. Jeszcze 4 km i będzie 20. Także dek nie ma znaczenia, może być plastikowy. Wiecie, no nie wiem, co musielibyście robić, żeby ten dek pękł wam. Nie wiem, czy pod wpływem jakichś tam upałów, on nie jest też taki wiecie, czarny. Czy on będzie jakoś się odkształcał, czy nie? Chyba nie, no raczej. Dlaczego miałby się odkształcać, nie? No jest plastikowy, no wiecie, no. Co wam powiem, no. Woda przez plastik tak samo nie przejdzie jak przez metal, no to... Ale wiecie, no może, jak macie jakiś upadek, no to już musicie uważać, nie? Żeby tam coś nie pękło. Ale generalnie no jak, na dek się nie upada. Patrzę tylko w prawą stronę, bo tylko tam... Dawaj, jedź tym Mercedesem. O Jezus, powiem wam, że włączenie się do ruchu to jest ryzyko. Musicie mieć dużo przestrzeni, bo takim wiecie, dwusilnikową już chociażby hulajnogą nie musi oczywiście ona mieć nie wiadomo ile wat, no to robicie to sprawnie. To przyspieszenie jest, wiecie, no zupełnie inne niż na jednym silniku. I to nie ma znaczenia, czy to jest G4, czy jakaś inna. O, przyspieszenie będzie zawsze kulało. Więc bierzcie to pod uwagę dla bezpieczeństwa, żebyście nie robili takich głupstw jak ja. No słuchajcie, mamy 20 km. 20 km, 3 z 5 kresek. Jeżeli chodzi o volty, to jest ich 47,4, nie za dużo, ale 20 km zrobione i co jeszcze bardzo ważne, zrobiony pierwszy setny kilometr. Setny kilometr i powiem wam tak, po 100 km mogę powiedzieć tak. Ta hulajnoga wygląda tak samo, jakby była wyjęta z pudełka. W 99%, no bo wiadomo, jest troszeczkę kurzu i brudu, ale generalnie wygląda tak samo. Zawieszenie praktycznie się nie wyrobiło. Chodzi nadal twardo dosyć. Nie sprawdzałem tak naprawdę, czy te śruby są... Sprawdziłem, śruby są bardzo dobrze przykręcone, w ogóle nie musiałem nic tutaj robić, więc zero przeglądu zerowego, nie trzeba nic. Pierwsze 100 km hulajnoga jeździ. Nie ma żadnych luzów, nic się nie dzieje złego. Wszystko wspaniale. Także to jest wiadomo, 100 km.
No ale wiecie, u niektórych mogłoby się już coś tam pojawić, jakieś luzy w przypadku, nie wiem, systemu składania, gdzieś tam na śrubach, w jakichś tam bojkach i innych rzeczach. Tu jest wszystko sztywniutko. Wiadomo, następnym razem nagram film, jak będzie tutaj ta hulajnoga miała 1000 km i ja Wam wtedy powiem, co się zmieniło, czy coś musiałem naprawić i tak dalej. Póki co myślę, że nic nie będzie się działo z nią, bo takie wrażenie jest pierwsze. Na razie mamy 20 km testu zasięgu, więc ja jadę sobie do McDonalda coś zjeść. To znaczy, wiadomo, nie powinienem tam jeść, ale jest akurat najbliżej, więc jakąś pewnie kawusię sobie wezmę i frytkę co najwyżej. I dalej zobaczymy, ile wytrzyma. Do odcięcia będę to robił, więc no mam nadzieję, że jak odetnie, to gdzieś przy domu. No dobra, zatrzymujemy bestię i słuchajcie. Mamy 30 km. Na liczniku pokazuje 116. Wiemy, że jak wyjeżdżaliśmy było 86. I teraz tak. 45,6 V mamy. To nie jest dużo. To już od razu Wam mówię, że 45,6, 7 to jest już dosyć mało baterii. Ale według licznika to są dwie kreski na 5. Więc zobaczymy, ile ona jeszcze wytrzyma. Na razie mam 30 km. Więc tyle, ile zakładałem, jest. To minimum macie. Generalnie w hulajnogach 48V, jak już przekroczycie barierę 46V i jedziecie w dół, to już tego zasięgu dużo nie ma. O, tam jest, tam wiecie, parę kilometrów. No ale zobaczymy. Może te ostatnie ochłapy to są te mocniejsze. To tam wie, może nie trzeba było jechać lasem. Słuchajcie, 34 km i bateria zaczyna mrygać nam. Jedna kreska i nam mryga, więc zobaczymy, ile jeszcze będzie w stanie ona przejechać. No mam nadzieję, że te 40 to byłaby bajka. O Boże, to po co mnie wyprzedza? Jak tak do zera wyhamowujesz na tej muldzie. Ta muldy to też potrzebne tutaj, jak nie wiem, jak łysemu grzebień. O, jak biegnie kotek. Wolno chodzący, szczęśliwy kotek. No dobra, słuchajcie, podsumowanie. Bo hulajnoga już troszeczkę dyszy. Najpierw zobaczymy, ile zrobiliśmy kilometrów. Zrobiliśmy 38 km, bo 124 od 86 to jest 38 km. Zostało nam 42 V. I powiem Wam tak, oczywiście mógłbym jeszcze dalej jechać. Myślę, że kilometr maksymalnie bym zrobił. Tyle co mi dojadę do domu, to może kilometr, czyli można rzec, że 39, no prawie 40 km zrobione. Na tej baterii 13 to jest to świetny wynik. I jeszcze na rzecz, opony bezdętkowe bardzo fajne są. Mimo 2,5 cala szerokości bardzo fajnie kleją, więc te standardowe są super. Jedne z lepszych, jakie w ogóle miałem standardowych opon w takich małych hulajnogach. Więc podsumowując, 38-39, może 40 km przy baterii 13 na 48 V to jest to, uważam, bardzo dobry wynik, bo ja ważę razem z całym ekwipunkiem około 90 kg. Więc weźcie to pod uwagę. Jechałem prędkością 25 minimum. Właściwie do 20 to rzadko kiedy zdarzało się, że jechałem. Praktycznie bliżej 30 jechałem niż 25. Więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Myślę, że osoby, które ważą poniżej 60 kg, czyli osoby młodsze, na tych hulajnodze spokojnie 50 km zrobią, jadąc tak 25 na godzinę, może 30, to tak około 50 powinniście zrobić. To jest dobry wynik, jak na początkującą hulajnogę w tej cenie, pamiętajcie, 1690 zł z kodem OSOM 6 w Geekbank i OSOM, no ale w OSOM chyba jest inna cena, więc mówię Wam o Geekbanku, gdzie jest taniej. Więc za 1690 zł macie hulajnogę, mówię tutaj do młodych i szczupłych osób, które Wam starczy na około 50 km. Przy takiej bardzo ekonomicznej, ale dosyć nie takiej wolnej jeździe. Więc to jest moim zdaniem dobry wynik, zaskakująco dobry
I jeszcze weźcie pod uwagę, że temperatura jest około 12 stopni, może 15 na słońcu, może troszeczkę więcej, bo to wiecie, możecie zrobić tutaj jeszcze, pewnie bym zrobił jakieś 42-43 km, gdyby tutaj było lepsza pogoda, może 45, kto wie. Więc naprawdę jest to świetny wynik przy tej małej baterii. Widać ewidentnie, że no wiadomo, no ten 70 km co deklaruje producent, to tam no to laboratoryjne testy, jak to się mówi grzecznie ujmując, ale 40 jesteście w stanie zrobić przy mojej masie około 90 km. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Pamiętajcie, 1690 zł to jest przy tej jakości niska cena po prostu. I co mogę jeszcze powiedzieć? No i co? No i jadę jeszcze do domku i wychodzę na Dualtrona Thundera. Troszeczkę szybciej pojeździć i agresywniej. Także dzięki i do następnego.